Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was serdecznie na Denko, czyli mój projekt zużywania zapachów. Pokażę Wam dzisiaj, co zużyłam. Myślę, że jest tego trochę. Oraz pokażę Wam 3 rzeczy, które sobie wzięłam do zużywania na prędko. Jak to zużyję, to oczywiście do następnego denka będę zużywała jeszcze inne rzeczy, po to, żeby już to skończyć. Także zapraszam. Oczywiście zaczniemy od tego, co zużyłam. Udało mi się zużyć Dolce & Gabbana Light Blue. Jak to zrobiłam? Postawiłam w łazience jako odświeżacz powietrza. A że odświeżacz jest bardzo często potrzebny, szczególnie przy moim mężu, mam nadzieję, że Wojtek tego nie obejrzy, no to poszło i bardzo się cieszę. Taki był mój plan, żeby postawić w końcu na ten zapach. Też wieczorami, idąc do łazienki, myjąc się po umyciu, po prostu spryskiwałam się tym. No i tak to się udało w końcu zużyć. Butelkę myślę, że zostawię dla siebie, natomiast zużycie jest i bardzo się cieszę. Zapach z mojej kolekcji już wybywa. Następny zapach, który wykończyłam, to Miami Shake. No po prostu jak się do niego przykleiłam, to używałam go nadal, mimo że już wyszedł z tej mojej tacy na miesiąc, to ja nadal go używałam. Tam to jest 10 ml, chyba 10 czy 7,5 ml. Nie, chyba dyszka tu jest. To bardzo łatwo mi się to zużywało, tym bardziej, że to jest też taki trochę poprawiacz humoru. To była nowość z tego roku, ja już tego zapachu nie mam, ale bardzo się cieszę. Zawsze to jest coś in plus. Zużyłam też, na razie Wam pokazuję takie perfumetko flakony, ale za moment to już będą same odlewki. Miss Dior, no ja tego nie miałam dużo, więc jakby to nie było problemem. I też to nie jest, słuchajcie, zapach, za którym ja zatęsknię, który muszę mieć i tak dalej. Absolutnie nie. Natomiast bardzo miło mi się go zużyło. Nawet można powiedzieć, że coś tu jeszcze gdzieś jest, ale to już nie chcę się za bardzo wypsikać. Więc bardzo dobrze. Cieszę się zużyć. Zużyłam też Glossier Eau Fleur. To jest ten Fleur. To jest ten, słuchajcie, najnowszy z tego roku, to co było w nowościach. Ja to zużyłam, ponieważ no, chciałam wiedzieć, czy chcę go kupić, czy nie. No i powiem szczerze, że bardzo dobrze, bo poużywałam go globalnie i to jest totalnie coś innego niż nadgarstkowo, dlatego że on bardzo słaby był. Nadgarstkowo fajnie się utrzymuje, globalnie za chwilę go nie czuć, także kiepsko. Także bardzo się cieszę, że mam zużycie, że zużyłam i że that's it, nie wracam do tego. Zużyłam też, słuchajcie, zapach Kirky z Maison Francis Kurkdjiana. Bardzo leciutki zapaszek, tak jak Wam mówiłam, ale to jest piękny zapach. Ja się świetnie czułam zakładając go w nocy, na noc, bo ogólnie Wam powiem, że te zapachy, o których ja Wam mówię, to nie były za bardzo moje dzienne zapachy. Raczej zużywałam je porą wieczorową i ten zapach też wspaniale mi się spało z tym zapachem. Jest po prostu śliczny i uważam, że ta krytyka naprawdę w kierunku tego zapachu nie jest zasłużona. Zużyłam też kolejną nowość Red Mask od Giorgio Armani Si Passion, dlatego że też chciałam jakby zgłębić ten temat. Kasia, no odpowiadam na Kasi komentarz, który był 1,5 miesiąca temu chyba, że się zastanawiasz nad tym właśnie zapachem i wydaje mi się, że to jest zapach dla Ciebie. Obiektywnie rzecz ujmując jest przepiękny. I muszę przyznać, jak go testowałam, to on mi się kojarzył z czymś, co znam. Natomiast jak go na noc zakładałam, to nie tylko poduszka pachniała naprawdę kilka dni, to ja rano wstawałam i nadal go czułam. Czego na przykład nie mogę powiedzieć przy Kirky i nie mogę powiedzieć przy Glossier.
A ten zapach wstawałam rano i bardzo intensywnie, bardzo mocno go czułam. Ten zapach jest dobrze zrobiony, jeżeli chodzi o projekcję i trwałość, czego tak na nadgarstkach właśnie nie było do końca widać, ale globalnie nałożony porą wieczorową świetnie się nosił. I to jest tak, że gdybym dostała tę wersję Si Passion właśnie Red Mask Giorgio Armani, to myślę, że chętnie bym po nią sięgała, ale jak nie dostanę, to nie kupię też sama, bo to nie jestem targetem już dla tego zapachu. Tak po prostu się stało i cóż. Koniecznie chciałam, słuchajcie, zużyć BDK. Miałam 2 odlewki i zresztą Wam mówiłam w filmie o mojej kolekcji, że mogę je odsprzedać, jeżeli ktoś chce. Ponieważ nikt nie chciał, no to stwierdziłam, dobra, no to trzeba zużyć po prostu, no bo co z tym zrobić? Na pewno nie wyrzucę żadnego zapachu. Zawsze jest miło czymkolwiek pachnieć. I to jest tak, BDK Saint Honor 312. To jest zapach bardzo świeży, wybitnie dobrze noszący się właśnie wieczorową porą. On ma jakąś odrobinę drzewności w sobie, tylko że podaną, ponieważ jesteśmy po tym temacie, podaną na świeżo. A słuchajcie, ten BDK Nuit de Sable to ledwo zużyłam. Bardzo na siłę. To w ogóle nie pora dla niego. Nie wiem dlaczego. Jak go testowałam wcześniej, kupiłam odlewkę zresztą w ciemno, na zapachniści, pamiętam. Jak go wcześniej sobie testowałam, to miałam wrażenie, że te 2 nie są dla mnie, bo są zbyt świeże. A teraz mam takie poczucie, że ten nie jest dla mnie, bo jest przede wszystkim balsamiczny. To jest drzewny, moim zdaniem, zapach. Gris Charnel ma coś w sobie, jest taki piękny, a to jest bardziej płaski zapach. On się w ogóle nie zmienia, nic tam nie krąży po skórze, jest taki dosyć jednostajny, a jak wiemy, ja za takimi, nie to, że nie przypadam, ale wystarczyłby mi jeden taki zapach. Nawet one są świetne do nakładania wspólnie i ponieważ on mi nie pasował o tej porze roku, mimo że jest zimno, czy kiedy Wy to oglądacie, mam nadzieję, że już jest ciepło, ale kiedy ja to nagrywam, to jest trochę ciepło, zaraz zimno, deszczowo i tak w kółko. Dużo wcześniej to nagrywam. I łączyłam sobie właśnie z tym. I muszę Wam powiedzieć, że wtedy to było dla mnie znośne, dlatego też ten tak łatwo było mi zużyć, bo on się świetnie miksował ze wszystkim tak naprawdę. Także ten zapach zużyłam, bo wiedziałam, że to nie jest do końca mój klimat. Chciałam już się pozbyć tej odlewki. Więc tak naprawdę, słuchajcie, ogólnie zużyłam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zapachów. Także ja jestem z siebie dumna. Jestem w ogóle zadowolona, że ten projekt sobie włączyłam, że robię to, dlatego że widzę, że zaczyna trochę ubywać tych takich bardziej może, nie to, że niechcianych, słuchajcie, zapachów, ale takich, które mnie nie rajcują, nie wiem, nie wywołują u mnie nie wiadomo czego, no po prostu takich zapachów, które są, bo są i na zasadzie wpisuję je, że taki zapach mam, a tak naprawdę nie za bardzo za nim przepadam. A teraz może przejdziemy do tej drugiej części i powiedziałam Wam we wstępie, że wzięłam sobie do takiego zużywania 3 zapachy, ale oprócz tych 3 zapachów powiem jako pierwszej jeszcze mgiełce tak naprawdę do włosów Gabrielle, o zapachu Chanel Gabrielle. I nie wiem dlaczego mam taki nawyk, zawsze muszę powąchać. Po co to w ogóle robię, nie wiem, po prostu mam taki nawyk, słuchajcie, jeżeli chodzi o perfumy. W ogóle mam też taki nawyk, że jak podchodzę do tych swoich wszystkich zapachów, to potrafię tak stać 20 minut, słuchajcie, i z korka każdy przewąchać, który mi się akurat w danym momencie chce. I to potrafię zrobić w ciągu dnia, przyjść i po prostu się tym, wiecie, delektować. I mam taki nawyk, że nie mogę go w sobie stłamsić. Jak widzicie, mam już połowę zużytą, także to używam do włosów przed snem zdecydowanie oraz po porannym myciu głowy
też bardzo często. To jest bardzo bezpieczne dla włosów i naprawdę nie wysusza ich, włosy pięknie pachną, więc to też jest do zużycia jak najbardziej. Jest to zapach, więc tym bardziej. Wzięłam do zużycia Flower Bomb podstawowy Viktor & Rolf. Jak wiecie, to nie jest zapach, za którym ja zatęsknię, ponieważ on na mnie nie jest za bardzo wyczuwalny i już miałam go też na noc nakładanego i szczerze powiem, słabizna. Oprócz tego wzięłam sobie jeszcze do zużywania Candy z Prady, ten podstawowy, miniaturkę. Tak, już też chcę po prostu zużyć. No, chcę zużyć. To jest w ogóle zapach, który też tam raz sobie użyłam w połowie dnia, bo miałam na sobie coś, co akurat przestało mi jakoś pachnieć. Erotic chyba miałam z Rabanne. I nałożyłam sobie to po połowie dnia, to jeszcze jest gorsze niż Erotic. Erotic to jeszcze w miarę daje jakąś trwałość, natomiast to w ogóle mam wrażenie po godzinie to nic nie wiedziałam. Także biorę to do zużycia, bo trzeba się już pożegnać, miniaturkę pewnie zostawię. I ostatni, ale tak naprawdę nie ostatni, zaraz Wam powiem, co mam na myśli, bo tak, też wzięłam do normalnego już takiego zużywania My Way Liang. Też staram się w tym filmie, w którym Wam mówiłam o takich zapachach, które już do mojej kolekcji nie wrócą, jak zużyję, to też staram się je w międzyczasie po nie sięgać, czy właśnie wieczorem, czy nie wiem, jak jakąś słabszą trwałość ma jakiś zapach, to drugi nakładam ten, może coś do mieszania, bo chodzi mi o to, żeby tych zapachów, które Wam w tym filmie też powiedziałam, bo zrobiłam ten film, żeby sobie coś uporządkować i żeby wiedzieć po kolei, czym chcę iść. Oczywiście chcę zużywać odlewki, które, nie wiem, to już nie jest to. Takich jest bardzo dużo, szczerze powiem, więc to, co Wam dzisiaj pokazuję, to jest takie nastawienie się w najbliższym czasie, że po prostu to chcę zużyć i to będę używała. Ale w międzyczasie jeszcze będę zużywała inne rzeczy, które też no po prostu albo są za świeże, albo już nie mam między mną a nimi chemii i chcę zrobić miejsce na zapachy, które faktycznie lubię, chcę mieć w kolekcji i nie mieć tak zwanych zapychaczy kolekcji, tylko dokładnie już mieć w niej to, co sprawia mi przyjemność. Takim w ogóle moim marzeniem jest, żeby mieć tylko i wyłącznie zapachy, żeby mieć skonstruowaną tak kolekcję, że po który zapach nie sięgnę, to zawsze będę super usatysfakcjonowana. Do tego w ogóle dążę. Więc przez to też, że zdarzają mi się zakupy w ciemno, to z tym idzie różnie. No, te wtedy biorę na tapet też, żeby zużywać i tak dalej. Więc to, co wyciągam tak naprawdę na miesiąc, to mają być głównie jednak zapachy dające mi ogromną przyjemność, po to, żebym miała te odskocznie też od tego projektu zużywania, który w międzyczasie robię, żeby mieć balans, żeby czuć się szczęśliwym z tym wszystkim. Rozumiemy. Także ja jestem zadowolona wewnętrznie bardzo, że udało mi się tyle zużyć. Jestem zadowolona z tego, co wciągam sobie i jako takie pierwsze, co muszę zużyć. I jestem zadowolona z tego, że udaje mi się zawsze jeszcze sięgnąć po coś więcej i w międzyczasie zlejerować jakieś zapachy na tyle, żeby też zużywać. Także dajcie mi znać, czy wchodzicie ze mną w ten projekt zużywania, czy tak jak ja macie w swojej kolekcji zapachy, które już nie sprawiają Wam takiej radości, ale jest jakiś sentyment i dlatego nie chcecie ich zużyć. Dajcie mi koniecznie znać, ponieważ ja też jeszcze Wam tutaj nie powiedziałam, ale Armani She też jest w to wciągnięte, tyle że Armani She wydaje mi się, że bardzo szybko zużyje, bo jego jest tam naprawdę chyba bardzo mało, chociaż nie jest to do zobaczenia, bo jak wiecie, puszka jest metalowa, czy tam ten flakon. Dobra, to na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że dobrze się ze mną bawiliście i do następnego, kochani. Buziaczki. Pa!